Siemanko, cześć wszystkim. Chciałbym dzisiaj porozmawiać i pokazać mój punkt widzenia odnośnie stylu walki Controla. To jest bardzo niedoceniany według mnie, wręcz pomiatany przez innych graczy styl walki, z tego względu, że jest bardzo łatwo go skontrolować przez odpowiedni Tempest Arms. Ale wierzę, że deweloperzy dojdą do tego, że niektóre rzeczy są po prostu zbyt silne i używanie jednego stylu, jakim obecnie jest Berserk, nie ma sensu i pewne zmiany w grze są potrzebne. I w myśl tej idei w dalszym ciągu rozwijam styl kontroli. Obecnie posiadam 3 bohaterów, w zasadzie już 4 bohaterów, którymi mógłbym grać. Jest to oczywiście Ymira, jest to Christopher połączony z Ritą, jest to Donald połączony z Donatello i tutaj już za jego plecami jest Boomtail, którego w miarę powolutku rozwijam z nagród, które otrzymuję kompletnie free to play, więc nie idzie to tak szybko, jak bym chciał. Boomtail jest na tyle ciekawym bohaterem, że ma umiejętność, która pierwszy raz pojawiła się w grze, mianowicie chodzi o nakładanie trucizny na nasze rzędy oddziałów, jeżeli są one dowodzone przez bohatera stylu kontroli. To powoduje, kiedy nasze oddziały spowodują obrażenia od umiejętności, mamy szansę na zatrucie celu i to będzie zadawało określoną liczbę obrażeń, w tym przypadku jest to 20% co turę i zmniejsza obrażenia zadawane przez cel, czyli przez wojsko, przez oddziały naszego rywala. W tym przypadku są to 22,4% przez okres 2 tur, ale jest to spowodowane tym, że ta umiejętność jest ani nie ulepszona, ani nie ma do niego rozwiniętego magazynku na pierwszy poziom. Dlaczego w każdym ciągu próbuję obronić styl kontroli, skoro tak łatwo można wygrać z nim, mając bohaterów stylu Resilience, na przykład Xiaowen czy Duncana, czy bardzo łatwo używając Katrin i Eduardo można skontrować, posiadając jedną tylko tak naprawdę jeden sprzęt burzy, obojętnie czy w ataku czy w obronie, czyli Rising Valor, odbijający jakby obrażenia, znaczy może nie tyle odbijający, co powodujący, że noszący ten sprzęt burzy bohater, kiedy zostanie podpalony, czyli to jest ta główna umiejętność stylu kontroli, to zadaje zwiększone obrażenia i one podchodzą nawet do 200%, co całkowicie jakby deklasuje używanie stylu kontroli w walce. Ale mimo wszystko w dalszym ciągu brnę w tym kierunku i chciałbym wytłumaczyć Wam, jaki widzę w tym stylu walki potencjał. Powoli skupiam się na rozbudowaniu Boomtaila. Zorganizowałem już dla niego nawet uzbrojenie burzy. Jest to na przykład ten burzowiec z bardzo starą umiejętnością, śmiertelną miną. Udało mi się znaleźć na poziomie 4. To jest bardzo stara umiejętność w sprzęcie burzy, więc Teo Tempest Arms na rynku, bo to zostało kupione, było bardzo tanie. Co to nam daje? Daje nam to 200% obrażeń zadawanych przez bohatera, jeżeli nasz cel jest uciszony, rozbrojony albo ogłuszony. No i teraz sprawdźmy, czy to w ogóle ma szansę działać. Tak? Mamy pierwszą umiejętność, wielkie boom, Boomtaila co 4 tury rzuca granatem zapalającym, czyli nie ogłusza, nie rozbraja, ani nie ucisza. No to ta umiejętność nic nam nie daje z tym Tempest Arms. Mamy kolejną umiejętność, drugą, nakładamy truciznę na broni naszych oddziałów i też tutaj nie ma ani wzmianki o ogłuszeniu, wyciszeniu lub rozbrojeniu. Trzecia umiejętność również nie ma w związku z tym Tempest Arms, więc pytanie, po co to kupiłem? No i tutaj jest to, do czego cały czas zmierzam, czyli współpraca danego typu bohaterów, danego typu stylu bohaterów. Mamy Christophera, bohatera piechoty stylu kontroli, którego pierwsza umiejętność, tak jak tutaj widzicie,
podpala, więc w sumie nie ma też nic związane z tamtą umiejętnością Tempest Arms. Druga wzmacnia szyki obronne, a trzecia umiejętność nakłada rozbrojenie na wszystkie podpalone drużyny wroga na okres jednej tury. Czyli co 8 tur Christopher umożliwia Boomtailowi zadawanie ponad 200% obrażeń. Jest to dosyć rzadko, ale idźmy dalej, bo mamy jeszcze Yamirę w naszej drużynie stylu kontroli. Tutaj umiejętności nie są dobrze zrobione, to znaczy nie są wymaksowane, ale ona w dalszym ciągu tymi umiejętnościami się posługuje. I co tutaj mamy? Co 8 tur w dalszym ciągu jest to dosyć rzadko używana umiejętność pasywna Yamiry, bo co 8 tur to jest w miarę rzadko. Na przykład Mia uderzała w czasach swojej świetności, jak nią graliśmy, co jedną turę, czyli w zasadzie w każdej turze walki Mira uderzała kinetyczną detonacją. Yamira co 8 tur co robi? Atakuje nożycami, zadając obrażenia pierwszym 2 rzędom wroga oraz nakładając na te 2 rzędy umiejętność wyciszenia na 2 tury. Czyli po raz kolejny Yamira pokazuje, że jej umiejętność, pierwsza umiejętność, współpracuje z pierwszym Tempest Arms naszego Boomtaila. Dodatkowo, dlaczego warto jest mieć wszystkich bohaterów jednego stylu w swoim marszu? Ponieważ w każdym stylu walki znajdzie się co najmniej jeden bohater z premią, taką jak ma tutaj Christopher. To jest umiejętność pasywna, więc ona jakby jest zawsze. Co określoną liczbę tur zwiększa obronę wszystkich sojuszników. I dodatkowo jest bonus wydłużający liczbę tur, w którym obrona jest zwiększona za każdego bohatera ze stylem kontroli, który jest w tym marszu. Dlatego warto jest mieć tutaj 3 bohaterów, ponieważ wydłużamy zwiększenie procentowe statystyki obrony o 6 tur. Christopher 2, Yamira 2 oraz Donald albo Boomtail kolejne 2. To mamy razem 6. No i na dzisiaj to tyle. Wiem, że styl kontroli nie jest bardzo popularnym stylem, ale chciałbym pokazać Wam mój punkt widzenia i że nie jest to całkiem bezużyteczny styl, tym bardziej po tym jak deweloperzy ogłosili już oficjalnie, że nowy Apex Clash ma mieć troszeczkę inny wygląd, to znaczy nie ma być walki 1 na 1 marsz, tylko 3 na 3, więc każdy z graczy powinien posiadać 3 przygotowane marsze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, zostawcie lajka i mam nadzieję, że słyszymy się niedługo. Cześć!